Siemaneczko kochani, z tej strony Desot i miło mi was widzieć na moim kanale po raz kolejny. A dzisiaj otworzę Prismatic Evolution, jeden z najbardziej niedostępnych obecnie setów z powodu alokacji i problemu z ilością dostępnego towaru ze względu na miliony nowych fanów kart Pokémon. A dodatkowo cena, która utrudniała zakup, bo bardzo często ten zestaw można było znaleźć w cenie aż 600 zł. Co jeszcze w historii Pokémonów się nie działo, przez co ten zestaw został okrzyknięty jako jeden z najlepszych setów do tej pory. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie o postawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem i łapce w górę, tak abyśmy docierali do nowych odbiorców. Było nas na tym kanale coraz więcej, bo już przebiliśmy 1500 subskrypcji i lecimy po 2000, a już niedługo mam nadzieję, że uda nam się odpalić naszego pierwszego live'a. A jeżeli i ty zechciałbyś zdobyć swój Prismatic albo inne produkty oprócz ETB-ków, bo będzie ich dosyć sporo, to oczywiście zapraszam cię bardzo serdecznie na mojego Discorda, link znajduje się w opisie. Tam też znajdziecie informacje, jak często zdobyć sobie dużo taniej te produkty, ponieważ szukamy fantastycznych okazji i przedstawiamy je na Discordzie. A jeżeli ty szukasz ogólnie kart angielskich, to zachęcam cię do wejścia do sklepu PokéTrader.eu, gdzie możesz znaleźć zawsze w najtańszej cenie swoje produkty. Jesteśmy właśnie przed otwarciem naszego ETB-ka. Pudełko wygląda naprawdę wyśmienicie. Jeżeli chodzi o samo pudełko, jest naprawdę zrobione świetnie. Z tego co widziałem na niektórych firmach zagranicznych, bo w Ameryce mieli premierę już tydzień temu, to naprawdę ten set wygląda świetnie. Tylko że widziałem, że drop niestety jest jaki jest. Jeżeli słyszeliście, to żeby tu wydropić Sara Super Illustration Rare kartę, to naprawdę trzeba się bardzo postarać i mieć olbrzymie szczęście, ale przejdziemy wszystko od początku. Oczywiście jak zawsze słuchajcie, książeczka, w której będziemy mogli znaleźć cały opis naszych kart. Tym razem najważniejsze w tym secie będą oczywiście ewilucje. Nasze karty EX-y, chcę wam powiedzieć, że chodzą całkiem dobrej cenie, jeżeli chodzi o zwykłe EX-y. Może to też dlatego, że po prostu ciężko wydropić inne ewolucje Eevee. Mamy też właśnie Pokéball i Master Ball. Jest to całkowita nowość, jeżeli chodzi o Europę. Za granicą istniały już takie karty, istniały już takie sety, które zawierały Master Ball i Pokéball. Natomiast w Europie zostawały zawsze rewersy. Tutaj pojawiła się nowość, zmiana, ponieważ w japońskich wersji była to już dosyć powszechna sprawa Pokéball i Master Ball. W Europie tego nie było, teraz prowadzone jest dosłownie kilka kart trawiastych, w tym każda, jak widzicie, jest zakończona jakąś z kart ewolucji przemienionej na dany typ. Oczywiście bardzo często wypadają holo, niestety nie wypadają te główne karty. Z tego co oglądałem w ogóle materiały innych youtuberów, to żeby zdobyć taką ewolucję, jedną z najrzadszych kart, tutaj mamy top 2 kartę i top 1 Umbreona. Umbreon karta top 1, top 2 Espion, top 3 Sylveon. Mamy troszeczkę tych przemian. Jest łącznie 9 chyba kart SAR z przemianami Eevee i jeszcze jedna dodatkowa Eevee, bo są dwa Eevee SARy. Dodatkowo chyba łącznie mamy 34 karty, z czego jeszcze mamy raz, 2, 3, 4, aż 5 kart złotych. One mi się nie bardzo podobają, ale są bardzo trudne również do wydropienia, z tego co widziałem. No i oczywiście nasze przemiany tutaj Eevee, które mogą mieć Pokéball i Master Ball, są jednymi z najcenniejszych kart z tego zestawu. Przejdziemy do sprawdzenia, co znajduje się nam wewnątrz i mamy fantastyczne. Zobaczcie, nie wiem, czy będziecie widzieć, bo u mnie światło jest dalej do poprawy. Jedna z osób pisała, faktycznie dużo jest jeszcze do poprawy, stare mieszkanie, światło nade mną, żerandol, niestety do poprawy. Ale jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć to na pełnym ekranie, bo postaram się wam wrzucić to w fajnej jakości, to pudełeczko jest naprawdę bardzo ładnie wyglądające. Będziecie widzieli oto piękny ten efekt Eevee na pudełku, całe pudełko pięknie, pryzmatycznie się świeci, z każdej strony wygląda to naprawdę fenomenalnie. W ogóle niedawno dopiero odkryłem, że tu można zrobić coś takiego i wyciągnąć boostery. Ja wiem, człowiek po roku dopiero się czegoś nauczył. W każdym razie, jak zawsze, mieliśmy oczywiście żetony i kostki. Kostka jest piękna, również jest specjalnie takim przezroczystym kolorze, bardzo ładnie to wygląda. Ja osobiście nie gram jeszcze w Pokémony, chociaż właśnie już w tym roku będę się do tego zabierał. Mam nadzieję, że znajdę jakichś jeszcze ludzi, którzy też grają i poduczą mnie troszeczkę więcej. Zapraszam więc na Discorda. Karty energii oczywiście nam się bardzo przydadzą do budowania swojej własnej talii. No i oczywiście mamy tutaj fantastyczną kartę promo. Promo karta z tego zestawu jest naprawdę bardzo cenna. Najcenniejszą z kart tego zestawu na pewno będzie karta z napisem Poké Center PC. Były one dostępne tylko przez krótki moment, nie zostały wykupione momentalnie ze sklepu, więc jeżeli zauważycie ETB-ki z napisem Poké Center i zobaczycie, że ich ceny są w granicach 1000, to nie dziwcie się, po prostu takie są obecnie ceny. Mamy tutaj kartę, ja widzę, że ona jest coraz lepiej zabezpieczona, nie wiem czy widzicie, z tyłu za tą kartą jest kod,
który miał sprawić, żebyśmy tutaj nie stracili tej... Oni już robią nawet te karty za tymi takimi koszulkami specjalnie, po to, aby te karty, nasze, nie traciły sobie na wartości, nie pojawiała się sytuacja, gdzie one są po prostu uszkodzone. Nieraz mi się tak zdarzało, na szczęście ta karta wygląda całkiem dobrze, mam nadzieję, że górę też ma w porządku, jeżeli tak, to mam fantastyczną kartę promo. No i jeszcze oczywiście w zestawie znajdziemy koszulki, fantastyczne koszulki z Eevee, one również pięknie świecą tutaj, wygląda naprawdę, koszulki w ostatnim czasie są naprawdę wysokiej klasy, one są bardzo przydatne, 65, możecie złożyć całą talię, fantastycznie to wygląda, jestem bardzo zadowolony z tych ilości i tej, że tak powiem, jakości tych koszulek. Ja osobiście sobie je odkładam na później, ponieważ mam inne koszulki, ale one są naprawdę bardzo ładne. No i oczywiście to, co chyba najbardziej istotne, to oczywiście nasze fantastyczne boostery. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9 boosterów z ETB-ka będziemy mieli do otwarcia i sprawdzenia, czy nam uda się trafić Sara, który podobno jest trafiony raz na 54 boostery. Pamiętajcie, aby dać znać w komentarzach, czy wam udało się zdobyć pryzmatyk, wbijać na Discorda. Jeżeli wy też chcielibyście zgadnąć pryzmatyk i dostać informacje o tańszych, szybszych, lepszych promocjach, wbijajcie na Discorda, oczywiście link w opisie. I pamiętajcie, aby dać znać w komentarzach, w jakim sklepie udało wam się zakupić pryzmatyk i w jakiej cenie. Jestem bardzo ciekawy, jak ten set rozszedł się po sklepach. Dobra, lecimy z pryzmatyk, pierwszy booster. Jestem bardzo ciekawy, czy uda nam się coś trafić. Nie tasowałem, nie robiłem, sprawdzamy od razu, lecimy. Bardzo ładnie on się otwiera, pyk. Odkładamy, pierwsza karta przed i sprawdzamy. Na starcie zaczynamy od holograficznej karty energii. W tym secie mamy taką fantastyczną okazję, że karty energii mają holo. Bardzo ładnie to wygląda. Super. Już powiedziałbym, że jakiś drop. Osobiście lubię kartę energii ognia, więc moim zdaniem będzie to szczęśliwy boosterek. Sprawdzamy maski. Mamy Riolu i zaczynamy od czegoś fantastycznego. Słuchajcie, pierwsze moje otwarcie i zaczynamy od Pokebola. Pokeball karta, czekajcie, postaram się, widać, widzicie, widzieli teraz w tym momencie karty Pokebola sprawiają, że ta karta na pewno nabiera zupełnie nowego znaczenia, bardzo fajnie i jaka w dotyku ona jest, ma nałożoną dotykową warstwę, która sprawia, o Jezuniu, nie widać tego, ale to jest piękne, tu mamy jeszcze na całej karcie dodatkowo dołożony design, pięknie to wygląda, mamy też pierwszą kartę w reversiku i Okidoki w zwykłym hologramie. No i jesteśmy po pierwszym boosterku, Prismatic Evolution, jednego z najdroższych setów. I czy warto będzie go kupić? No to pytanie zadaje sobie chyba każdy kolekcjoner, ponieważ jest po pierwsze ciężko dostępny booster, ciężko dostępne ETB-ki, ciężko dostępny towar. Nie ma boostery boxów w tej serii. Nie mamy boostery boxów, a więc musimy zdać sobie sprawę, że mamy tylko zestawy, gdzie są 9, 5 i 3 boostery. Zwykła karta energii. I sprawdzamy, czy tu uda nam się trafić Sara, którego bardzo trudno trafić, ale przed chwilą trafił nam się Pokeball, który jest 1 na 4 boostery, więc zaczęliśmy całkiem dobrze. Mamy naszego pierwszego Reversik, drugi Black Belt Training Reverse, a następnie mamy Archeludona w hologramie. Całkiem na razie nie jest źle. Na razie jeden pierwszy Pokeball jest. A czy tobie udało się zdobyć ETB-ka? Napisz w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy, ile osób załapało się na te ETB-ki. Były one w różnych cenach. Można było je złapać naprawdę w dobrej cenie. Na różnego rodzaju promocjach, gdzie znalazłem nawet oferty za 199 zł Prismatic. To jest bardzo dobra cena, ponieważ widziałem, że część osób oczywiście sprzedaje je po dużo większej cenie, więc zdecydowanie można było dostać to w dobrej cenie. Sprawdzamy więc, co nam się uda trafić. Jeżeli trafimy w ogóle Sara, to będzie coś niesamowitego. Albo Master Balla, który jest z przemian Eevee. Bardzo by mi się marzyło. Popitar w reversiku. Execute w reversiku. I mamy Ogerpona i Exa. Piękna, fantastyczna karta trafiła nam się pierwsza do naszej fantastycznej kolekcji. Pięknie, pięknie. Mamy pierwszy drop. No i lecimy z kolejnym boosterkiem, sprawdzimy, czy tu nam uda się coś trafić. Mam nadzieję, że trafi jakiegoś, mówię, Master Balla, Sara, byłoby super. Właściwie jakikolwiek Sar zaczyna być całkiem dobrym pomysłem, bo z tego co widziałem, nie dropi, naprawdę ciężko jest wydropić. Chyba ktoś napisał, że Umbreon, czy któryś z tych najlepszych kart, to jest dosłownie 1 na tam 1697 boosterów, co trafienie jest po prostu nierealnie niemożliwe. Ale sprawdzimy, może nam się poszczęści, jeżeli zostawicie tu łapkę w górę, to jest duża szansa, że nam
się poszczęści i coś w końcu wypadnie. Liczę na to, bo w ostatnim czasie naprawdę nam całkiem nieźle idzie. Mamy coraz więcej subskrypcji, jest coraz więcej widzów, jest coraz więcej was, wliczcie coraz więcej. Jestem bardzo z tego zadowolony. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję, że jesteście ze mną. Jest mi super niezmiernie miło czytać wasze komentarze, naprawdę. To jest takie mega miłe, jak ktoś mi napisał, fajny content robisz i od razu człowiek ma lepszy dzień. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Mintank w reversiku, mamy Vaperiona w reversiku, było blisko, jakby to był Master Ball. Wow, słuchajcie, jest coraz lepiej, bardzo ładnie Vaperion i następnie mamy Lucario EX, czyli mamy drugiego EX-a na 4 boosterki z pierwszych boosterów Prismatic. Pięknie na razie nam to idzie. No i odpowiadając sobie przede wszystkim, moi kochani, na pytanie, czy warto zakupić ten set? Jeżeli karty wypadają wam, no wiadomo, w większości zwykłe kanony, takie zwykłe podstawowe karty, czy reverse, które no, będzie warto, no nie wiem, z 50 groszy, nawet załóżmy, że i złotówkę, a booster, czy ten ETB będzie kosztować was 600 zł, no to odpowiadając na pytanie, nie, wtedy może być bardzo trudno, wtedy może być ciężko, aby to się po prostu wam opłacało. Ale jeżeli, moi drodzy, będziecie mieć farta i trafi wam się jakaś fantastyczna Evolucja, jak tutaj na przykład Eevee, chociażby podstawowe, to myślę, że może wasza kolekcja być bardzo cenna. To będzie jeden z najtrudniejszych setów może do zebrania. Chociaż słyszałem, że ma być dodruk tego, więc bądźcie spokojni. Zaczynamy więc od Pokebola trąbki. On naprawdę pięknie, fantastycznie wygląda. Pokazuję wam specjalnie pod jakimś kątem. Trochę wiem, że światło wtedy inaczej pada na kartę. Wtedy powinniście widzieć ten fantastyczny design Pokebola. Więc jeżeli trafi wam się coś naprawdę mocnego w tym secie, to możecie wyjść naprawdę na plus. I ostatecznie mamy zwykłe holo. A więc, moi drodzy, jeżeli byście chcieli w to inwestować, bo na pewno znajdą się też tacy, którzy będą w tym widzieli pieniążki. Wiadomo, znajdą się tacy i znajdą się tacy, którzy będą mogli zainwestować więcej niż wy. Znajdą się tacy, którzy będą chcieli te paczki przechować jak najdłużej i utrzymać wysoką cenę na rynku. Tacy też się będą niestety trafiali nam. Będą trafiały również się osoby, które będą chciały wam te karty po prostu pokazać w swojej kolekcji i się pochwalić. Wy też będziecie na pewno chcieli mieć te karty, na pewno, bo jest tu wiele fantastycznych przemian Evolucji, jest wiele fantastycznych kart, set jest mocno nahypowany, mamy Noctoula w reversiku, więc warto byłoby go mieć, warto byłoby kupić, ale pamiętajcie o rozsądku przy kupowaniu, tak abyście nie przepłacili. I Noctowl w zwykłym holo. A oto 7 Prismatic Evolution do otwarcia i sprawdzamy, co znajduje się w środku. Moi drodzy, tak otwierając te twisterki, mam taką szczerą nadzieję, taką naprawdę szczerą nadzieję, że w środku znajdę jakąś ewolucję, że to będzie coś pięknego, że mówię tutaj, czy kupić, czy nie kupić, czy warto, czy nie warto, a tutaj wyjdzie nam coś fantastycznego, tak jak na razie ta energia taka holo, bardzo ładnie wyglądająca energia holo na starcie. Zaczynamy od bardzo fajnego czegoś i na początku, jak tak mieliśmy, to mieliśmy od razu lepszy drop, paczki z takimi ładnymi energiami były bardzo ładnie zrobione i w środku znajdowało się coś, więc zobaczymy, czy tym razem też tak jest. I mamy kolejny Pokeball, trzeci Pokeball na 7 boosterów. Nie jest źle, słuchajcie, one mają specjalny design na całej karcie, tu na awatarze również się znajduje, więc całkiem nieźle. Trzeci Pokeball z mojej kolekcji. Master Ball! Nie może być! Nie ma! Master Ball Umbreon! Prawdopodobnie najdroższy, jeden z Aż całe się trzęsę, kochani, normalnie niesamowite. Wypadła mi jedna najprawdopodobniej z najdroższych kart w ogóle możliwości znalezienia w pierwszym ETB-ku, w 7 boost... Muszę wyjść.
Dobra, słuchajcie kochani, wracam do was, bo musiałem mieć chwileczkę, żeby tą kartę ładnie spakować. Ja wiem, że teraz nie będzie tego widocznego tak bardzo, jak było wtedy, żeby ten cały Master Ball był widoczny, ale musiało wejść to w koszuleczkę. Jak widzicie, Master Ball na Umbreonie. W japońskiej wersji jest to na pewno najdroższa i najdroższa karta. Jak będzie w angielskiej, nie mam pojęcia, ponieważ premierę mamy dopiero dzisiaj, ale uważam, że będzie to jedna z topowych kart. Nawet nie jestem w stanie wam powiedzieć w tym momencie, ile ona może być realnie warta. Na zasadzie z $1000? Nie jestem pewien, może więcej, nie mam pojęcia. Będziemy wiedzieć niedługo, jak rynek się pojawi, ale na pewno będzie to jedna z topowych kart i można powiedzieć, że od razu w pierwszym ETB-ku trafiłem jedną z najrzadszych kart tego setu. Dziękuję, Pocket Trader! Dziękuję! A więc jeżeli ty nie chciałbyś przegapić takiego właśnie dropu, to polecam ci oczywiście kliknąć łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijać na Discorda, aby nie przegapić fantastycznych okazji na dobre ceny ETB-ków i oraz oczywiście wbijajcie na Pocket Trader, gdzie możecie kupić angielskie karty. A więc słuchajcie, no po takim dropie ja już na pewno nie będę miał nic lepszego w Prismatic przez pewnie kolejnych 100 boosterów, także coś niesamowite. Pytałem się jednego z chłopaków, ile mu zajęło wydropienie takiego Master Ball Umbreona i powiedział, że zajęło mu to aż 174 boostery, żeby taką kartę wydropić. Rozumiecie? A mi się udało to w pierwszym ETB. Jestem w tak głębokim szoku. Jeżeli dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, udało mi się wydropić Umbreona Master Balla, co sprawia, że trafiłem jedną z najrzadszych kart tego setu. Już włożono oczywiście w koszulkę, może dlatego nie widzicie tego designu, ale M-kę chyba bardzo dobrze widać. Słuchajcie, trafiliśmy właśnie w tym ETB. Cały odcinek oczywiście jest na YouTubie. Więc lecimy, słuchajcie, dalej. Bronzor, bardzo ładnie. Furfur, Larvitar, super. Profesor, bardzo ładnie. Nasz Secret Art. I mamy naszą kartę dzwona, potem mamy Technoradar, bardzo ładnie, mamy naszego pierwszego reversika, piękny, fantastyczny reversik do naszej kolekcji, później mamy fantastyczny, to jest Ancient jeszcze reverse, Ancient reverse i Glaceon w zwykłym, regularnym holo. Pięknie wyglądający. A oto 9. boosterek Prismatic Evolution i sprawdzamy, co znajduje się w środku. I nie ukrywam, że odebrało mi mowę po tym, jak zobaczyłem, że znalazłem Umbreona Master Balla, jednego z najdroższych kart tego setu. Słuchajcie, fantastyczne. W ogóle muszę wam opowiedzieć ciekawą historię o tym ETB-ku, ponieważ ten ETB, kiedy kupowałem, to wyobraźcie sobie, że właściciel tego ETB-ka, Pocket Trader, wysyłając mówi: słuchaj, w tym ETB-ku będzie Umbreon. I na początku żartowaliśmy sobie, że po prostu mój kot uwielbia karton i wszedł do kartonu i że to jest po prostu, wiecie, no kot z kartonu, no wiecie o co chodzi, tak? Kot z kartonu, prosta sprawa. I taki żarcik leciał sobie aż do dzisiaj i nawet napisał do mnie: słuchaj, jak udało się otwarcie, jak wyglądają karty, czy ci się podobały? I ja tak jeszcze nie mogłem odpisać, no bo jeszcze nie otworzyłem, bo dopiero nagrywam materiał, będę go wstawiał, żebyście go mieli oczywiście na premierę, więc będę wszystko sprawdzał. No a w tym momencie trafia mi się najlepsza karta tego setu. Prawdziwy Umbreon Master Ball. Jedna z najrzadszych kart, najrzadsza w japońskiej wersji, pytanie czy w angielskiej również, ale prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie jest to jedna z top pierwszej karty albo top 2 najlepszych kart tego setu. Wtrafiamy się w pierwszym ETB-ku. Mam tak niesamowite szczęście, że czuję się, jakbym miał dzień dziecka. Za co wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za wasze wsparcie. I mamy drugiego reversa i ostatnią kartą mamy piękny, fantastyczny hologram, ale strasznie duża ramka tutaj po tej stronie. Względem tej komuś poleciało się nieźle, ale nic nie szkodzi, ponieważ w moim ETB-ku zostało wyciągnięty Master Ball Umbreona w pierwszym ETB-ku. Od razu w pierwszych 7 boosterkach pierwszego ETB-ka w dniu premiery pierwszego boosterka Master Ball Umbreona. Jestem niesamowicie wdzięczny. Dziękuję. To jest takie piękne. Odpowiadając więc na pytanie, czy warto było zakupić tego ETB-ka? Tak. Zdecydowanie warto było zakupić i uważam, że trafił mi się Gold ETB, który trafił mi aż 3 Pokebole, 2 EX-y, w tym Master Balla, najdroższej karty z tego zestawu już w pierwszym otwarciu w dniu premiery. Jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że w takim razie uda wam się również wydropić tak fantastyczne dropy jak mój, zostawiając tu subskrypcję i łapkę w górę, tak aby było nas coraz więcej dociele i do nowych odbiorców. Polećcie ten film swoim znajomym, pokażcie, że z Prismatic da się wydropić najlepsze karty z jednego boostera, właściwie z jednego ETB-ka, z 9 boosterów wydropionych, bardzo dużo fantastycznych kart, więc nie jest tak, jak niektórzy pokazywali, że ten drop jest słaby. U mnie na przykład był
bardzo dobre, więc możecie pokazać swoim znajomym, że da się zdobyć fantastyczne karty w tym zestawie i warto zainwestować swoje pieniążki, aby mieć ten set w swojej kolekcji. No i kochani, jak to się nie cieszyć? No ja fantastycznie, po prostu to było jedno z najlepszych otwarć, dodatkowo jeszcze właściciel mówiąc, tam będzie Umbreon, zobaczysz. I naprawdę on tam był. Coś fantastycznego. Ja wam bardzo serdecznie chciałbym podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie feedback pod filmem, jak wam podoba się obecny materiał, ponieważ starałem się zmienić troszeczkę jakość mikrofonu, również poprawić swoją jakość wypowiedzi, nagrywek. Mam nadzieję, że zauważycie różnicę i napiszecie pozytywny komentarz pod moim filmem. Oczywiście mam nadzieję, że materiał wam się podobał i widzimy się już niedługo na kolejnym materiale z Prismatica, w którym pokażę wam kolejne boostery, kolejne rzeczy, które zamówiłem, już przyjadą do mnie niedługo, bo już są w transporcie, więc w przyszłym tygodniu pokażę wam w kolejny piątek następny materiał z kolejnych kart Prismatic i zobaczymy, czy uda nam się również wydropić coś fantastycznego. Będziemy dalej polować na Umbreona Sara jeszcze, ponieważ do kolekcji z Umbreonem będzie mi potrzebny. Bardzo serdecznie jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie, kocham was, nie zmieniajcie się i bądźcie zawsze ze mną, wbijajcie na Discorda, wbijajcie na nowego Instagrama, zapraszam was bardzo serdecznie, linki są w opisie, trzymajcie się cieplutko, cześć!